Rabin Gedali Rosenman należał do najwybitniejszych reprezentantów żydowskiej społeczności w Białegostoku. W 1929 roku w plebiscycie dziennika Das Neue Leben uznano go za najwybitniejszego przedstawiciela społeczności żydowskiej. Przypuszczalnie to jego postać sfilmowano w latach 30. na cmentarzu żydowskim w Białymstoku. Mieszkał przy ulicy Lipowej 41, w pewnym okresie także przy Sienkiewicza 34. Raz w tygodniu prowadził nabożeństwa w Wielkiej Synagodze, ale codziennie modlił się w synagodze choralnej przy ulicy Żydowskiej. Aż do 1941 roku pracował w zarządzie gminy żydowskiej przy ulicy Sosnowej 7. Jego gabinet sąsiadował z pokojem dyrektora administracyjnego Efroima Barasza. Budynek przetrwał wojnę i po gruntownej przebudowie użytkowany jest dziś jako siedziba diecezji prawosławnej. Rosenman pamiętany jest jako lojalny polski obywatel. 21 sierpnia 1921 roku z grupą najbardziej wpływowych mieszkańców Białegostoku na dworcu kolejowym z radością witał marszałka Józefa Piłsudskiego. Potem na skrzyżowaniu Rynku Kościuszki i ulicy Sienkiewicza nastąpiło ponowne spotkanie marszałka i rabina. Gedali Rosenman pobłogosławił marszałka, ten zaś złożył rabinowi głęboki pokłon. Przez cały okres międzywojenny był orędownikiem budowania przyjacielskich stosunków pomiędzy społecznością polską i żydowską. W tym dziele wspierał go wojewoda białostocki Marian Zyndram-Kościołkowski, o którym Rosenman wypowiedział te oto słowa: wyrozumiałość i takt wojewody wytworzyły warunki wzajemnego zaufania, będącego podstawą solidarności społecznej. Na glebie tej solidarności powstanie w Białymstoku typ człowieka, obywatela bez różnicy wyznania i narodowości. Jako jeden z pierwszych rabinów w Polsce wprowadził zwyczaj śpiewania polskiego hymnu w głównej synagodze. Rokrocznie 11 listopada, w Dzień Niepodległości, po modlitwie i odśpiewaniu żydowskiego hymnu Hatikwa intonował „Jeszcze Polska nie zginęła”. Podobny przebieg miały uroczystości święta 3 maja. W 1926 roku do synagogi przybyli m.in. wojewoda Rembowski, generał Rommel i prezydent miasta Szymański. Rosenman wygłosił kazanie w języku polskim o znaczeniu święta 3 maja oraz o udziale Żydów w walkach o niepodległość Polski. Odprawił modły dziękczynne za zdrowie prezydenta Rzeczpospolitej oraz wojewody, a orkiestra połączonej szkoły rzemieślniczej i hebrajskiej pod batutą Szkolnikowa wykonała hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, miał doktorat, nauczał w białostockich szkołach, m.in. w gimnazjum hebrajskim. Był autorem szeroko komentowanej w kraju książki na temat uboju rytualnego.
zawsze obecny na uroczystościach państwowych, nie unikał kontaktów z duchownymi innych wyznań. Zachowało się słynne zdjęcie z jego przyjacielskiej rozmowy z arcybiskupem diecezji wileńskiej Romualdem Jałbrzykowskim. W pierwszych dniach wojny przekazał 100 złotych na zakup sienników dla żołnierzy. We wspomnieniach Leo Malameda Delano Juice in Białystok jest fragment, w którym prezydent Białegostoku Seweryn Nowakowski zwrócił się do rabina Rosenmana z prośbą, aby ten udostępnił pomieszczenia gminy żydowskiej. Zbombardowany budynek magistratu nie nadawał się do użytku. Rabin zgodził się pod warunkiem, aby członkowie Rady Miejskiej, z uwagi na religijny charakter pomieszczenia, wchodzili doń po włożeniu jarmułki. Doszło wówczas do rzeczy niebywałej. Oto chrześcijańscy członkowie Rady Miejskiej włożyli jarmułki, zaś niektórzy żydowscy radni, bundyści o antyreligijnym usposobieniu wchodzili na obrady z odkrytą głową. Podczas niemieckiej okupacji, po ustanowieniu dzielnicy zamkniętej getta, stanął na czele Judenratu Rady Żydowskiej. Z uwagi na zaawansowany wiek i wrodzoną delikatność nie pełnił w niej funkcji znaczącej. Te obowiązki przejął jego zastępca, faktyczny szef Judenratu, dr Efroim Barasz. Córka Rosenmana, utalentowana plastyczka Hanna, również trafiła do getta. Pracowała w warsztatach Stefena z kilkunastoma żydowskimi malarzami, wśród których znaleźli się m.in. bracia Menachem i Mojżesz Seinden Bejtulowie oraz Izak Celnikier, później światowej sławy malarz. Okres getta to czas bolesnych upokorzeń i daremnych prób ocalenia białostockich Żydów. Rosenman naiwnie wierzył, że poprzez uruchomienie fabryk i warsztatów uda się uratować część ludności. W 1943 roku, podczas likwidacji getta wraz z żoną Miriam i 2 córkami, został przypuszczalnie rozstrzelany w lesie na Pietraszach. Ta-da-na